Ladies and gentlemen, for the last several hours you've been enjoying different aspects of India's ancient spiritual culture. Panie i panowie, przez ostatnich kilka godzin mogliście podziwiać różne aspekty kultury Indii. The music, the dance, Muzykę, theater, taniec, teatr. and hopefully you've enjoyed some of the vegetarian food offered in the restaurant. Mam nadzieję, że skosztowaliście niektórych z przepysznych potraw w naszej restauracji. But I'd like to share with you another very important part of India's ancient culture. Ja natomiast chciałabym się podzielić z wami inną, bardzo ważną częścią kultury Indii. And that is her spiritual wisdom. Mianowicie ich duchową mądrością. You could say this part of the program's for the adults. Można powiedzieć, że ta część programu przeznaczona jest dla dorosłych. The spiritual wisdom of India is found most notably in this book called Bhagavad-Gītā. Duchową mądrość Indii możemy przede wszystkim odnaleźć w tej księdze zatytułowanej Bhagavad-Gita. Bhagavad-Gītā translated means the song of God, and it was spoken 5,000 years ago in India by Lord Krishna. Bhagavad-Gita tłumaczy się jako pieśń Boga i została ona wypowiedziana ponad 5000 lat temu w Indiach przez Pana Shri Krishna. Krishna is a name for God. It means the most attractive person. Krishna jest jednym z imion Boga, które oznacza najbardziej atrakcyjną osobę. So this book has been like guiding the people of India for the last 50 centuries. Zatem ta księga od ponad 50 wieków prowadzi ludzi w Indiach. And like all the other great spiritual books we have in our human society, the Bhagavad-Gita stresses the importance of the human form of life. I jak wszystkie inne wielkie księgi dostępne ludzkości, Bhagavad-Gita podkreśla, jak ważne jest życie ludzkie. The human form of life differs from all other species in that the Lord has endowed us with intelligence. Ludzkie życie różni się od innych gatunków, ponieważ Pan obdarzył nas inteligencją. Obviously, we've used that intelligence in amazing ways in the last several centuries. Oczywiście w ciągu ostatnich kilku wieków wykorzystaliśmy tę inteligencję w nadzwyczajny sposób. But according to the Gita, that intelligence is ultimately meant to be used to go within and discover our deeper spiritual identity, nature. Ale ostatecznie ta wyższa inteligencja powinna zostać użyta, aby zajrzeć w głąb siebie i odkryć naszą głębszą duchową naturę. Unlike the animals, a human being can ask the most essential questions of life. W przeciwieństwie do zwierząt, człowiek jest w stanie zadać sobie najważniejsze pytania w życiu. Who am I? Kim jestem? Where have I come from? Skąd pochodzę? What happens at the moment of death? Co dzieje się w chwili śmierci? Does God exist? Czy Bóg istnieje? You don't have to be a philosopher to ask those questions and find the answers. Nie trzeba być filozofem, aby odnaleźć odpowiedzi na te pytania. But really, this is one of the more important aspects of our life. Ale jest to jeden z najważniejszych aspektów naszego życia. The first question, who am I? It's the Pierwsze most pytanie, important question in life. kim jestem, jest najważniejszym pytaniem w życiu. Because unless we truly understand who we are, we don't know how to act in life to find genuine satisfaction, happiness, peace of mind. Bo dopóki prawdziwie nie zrozumiemy, kim jesteśmy, nie będziemy w stanie działać w taki sposób, aby osiągnąć pełnię szczęścia, satysfakcji. So in the first chapter of Bhagavad-Gita, Krishna explains who we actually are. Zatem w pierwszym rozdziale Bhagavad-Gity Krishna wyjaśnia, kim tak naprawdę jesteśmy. In a very interesting way. W bardzo ciekawy sposób. By explaining what we're not. Wyjaśniając, czym tak naprawdę nie jesteśmy. Krishna explains that we're not the material body. Krishna wyjaśnia, że nie jesteśmy materialnym ciałem. But with a force within, with a spark of life within, with the Atma, with a soul, which gives life to the body. Jesteśmy natomiast siłą życiową wewnątrz tego ciała, iskrą, która ożywia je. Jesteśmy duszą. The body's not living. Ciało nie jest żywe. In and of itself, the body is not conscious. Samo w sobie nie jest świadome. Because very simply, it's made of matter. Ponieważ najprościej mówiąc składa się z materii. And if we look at the world around us, we see that any material object, it's not conscious, it's not living, it's not alive. A jeżeli rozejrzymy się wokół siebie, to jakikolwiek przedmiot w tym świecie jest z materii, więc nie jest żywy, nie jest It świadomy. can be something so sophisticated as a computer or a robot, but it's not living because matter is dead. Nawet jeśli jest to coś tak skomplikowanego jak komputer czy robot, nie są one żywe, ponieważ zbudowane są z materii. Although scientists, they say that life comes from matter, life comes from chemicals,
They've never demonstrated, they've never taken chemicals and produced life. Mimo iż naukowcy twierdzą, że życie pochodzi ze związków chemicznych, że wystarczy je połączyć w odpowiedni sposób, nigdy nie pokazali, że da się to zrobić. So this body, like all other material objects, it doesn't have life. Zatem to ciało, tak jak wiele innych przedmiotów materialnych, nie posiada życia samo w sobie. In fact, if you're a doctor, you'll know that the body is made of more or less 72% water. A jeśli ktoś z Was jest lekarzem, to na pewno wiecie, że ciało w 72% składa się z wody. That's the body. To jest ciało. It's water. Woda. You throw in some skin, some hair, some bone matter, some tissue. Basically the body is just water. Możemy dorzucić odrobinę kości, włosów, tkanek tłuszczowych, ale tak naprawdę to głównie jest to woda. 2,800 muscles, 2,000 kilometers of blood vessels and nerves, 2800 komórek nerwowych, 200 kilometrów żył, 328 bones. mnóstwo kości. Is that you? Czy to jesteście Wy? No. Nie. You are the soul within the body that gives the body life. Wy jesteście duszą wewnątrz tego ciała, która ożywia je. Just like you saw the puppet show. Tak jak być może oglądaliście nasze przedstawienie The puppets were lalkowe. quite good. Te lalki były całkiem And some dobre. of the children whose intelligence hasn't matured, they're even thinking, these puppets are alive. Niektóre z dzieci mogą nawet pomyśleć, że te lalki są żywe. But the adults know, no. There's someone inside maneuvering that puppet. Ale dorośli wiedzą, że tak nie jest, że ktoś porusza tymi lalkami. So it's a very simple analogy, but the same truth holds true for this body. Więc jest to bardzo prosta analogia, ale stosuje się ona również do tego ciała. It's the soul that activates the body. To dusza powoduje, że ciało jest aktywne. We're not the body. My nie jesteśmy ciałem. Even intuitively we know this. Wiemy o tym nawet intuicyjnie. Because when we identify, we say, this is my hand, Bo kiedy przedstawiamy się, mówimy, to jest moja This is dłoń, my arm. moja ręka, this is my stomach, mój żołądek, these are my to legs, są moje nogi, this is my body. to jest moje ciało. It belongs to me. Należy do mnie. Who's the me? A kim jestem ja? This is the first question of life. To są pierwsze pytania w życiu. If we base our whole life on a misconception of what we're not, the body, we'll be very disappointed as time goes on. Jeżeli oprzemy całe swoje życie na tym, czym tak naprawdę nie jesteśmy, myśląc, że jesteśmy tym ciałem, to nie osiągniemy szczęścia. We're not the body, we're the soul. But if I ask you, although we're very advanced now, in 2013, if I ask you to come on the stage and speak about your body, maybe you can go on for an hour. Zatem nie jesteśmy ciałem, a duszą wewnątrz. I gdybym poprosił kogokolwiek z Was, żebyście powiedzieli coś na temat ciała, godzinami moglibyście opowiadać. But if I ask you to speak about the active principle, the person, the soul, how long? You may not even be able to say one word. Ale jeśli poproszę, abyście powiedzieli coś na temat duszy, tej zasady aktywnej, która ożywia ciało, być może nie bylibyście w stanie powiedzieć nawet jednego słowa. So how advanced are we? Zatem jak tak naprawdę jesteśmy zaawansowani? We think, oh, we're so advanced in 2013. We can't even speak on the essential principle of who we are. Myślimy, że w tym 2013 roku jesteśmy tak zaawansowani, a nie jesteśmy w stanie nawet wypowiedzieć się na tak ważne tematy, jak kim jesteśmy. And this is why an honest person, even if he's very well off materially, he'll admit he's not perfectly happy. Something's missing. Dlatego osoba uczciwa, nawet jeżeli jest zamożna, przyzna, że mimo iż ma wszystko, tak naprawdę nie jest szczęśliwa. Because all we're doing is just polishing the car and not feeding the driver of the car. Bo jedyne co robimy, to jedynie polerowanie samochodu, podczas gdy zapominamy nakarmić kierowcę. You have to take care of the car. Oczywiście należy dbać o samochód. But what's more important, the driver or the car? Ale co jest ważniejsze, samochód czy kierowca? So Western civilization, we're very expert at, polishing the car. The clothes and the creams and the hair dye and the whole thing. But what about the active person within? We don't even know who that person is. Zatem we współczesnym społeczeństwie jesteśmy ekspertami w dbaniu o ten samochód, o to ciało, kremy, farbowanie włosów, ubrania, podczas gdy zapominamy o aktywnej osobie wewnątrz. Nie wiemy nawet, kim ta osoba jest. But that knowledge is available.
ale ta wiedza jest dostępna. There's a verse in the Bible, seek and ye shall find. W Biblii jest powiedziane, szukaj, a znajdziesz. If you want that knowledge, it's available. Jeśli pragniesz tej wiedzy, to jest ona dostępna. In the East. Na wschodzie. As the West is leading the world in material progress, for many centuries the East has led the world in spiritual progress, including Christianity, which is not a Western religion. It comes from the Middle East. Tak jak Zachód przoduje i prowadzi świat w rozwoju materialnym, w rozwoju technologicznym, tak Wschód od wielu wieków prowadzi nas duchowo. Nawet chrześcijaństwo pochodzi ze wschodu. The science of the soul in all its intricacies is described in great detail in the Bhagavad-Gītā. Nauka o duszy bardzo szczegółowo opisana jest w Bhagavad-Gicie. And it's not just meant for Indian people. I nie jest ona przeznaczona tylko dla ludzi pochodzących z Indii. Someone said to me, I'm Polish, why should I read the Bhagavad-Gītā? Ktoś kiedyś mi powiedział, ja jestem Polakiem, więc dlaczego mam czytać Bhagavad-Gitę? Well, I said, it's a small world now with internet and satellites and television, You eat pizza, you love pizza. Pizza is not Polish, it comes from Rome, Italy. A ja odpowiedziałem, że świat w dzisiejszych czasach jest mały. Mamy internet, mamy wszystkie satelity i tak bardzo skurczył się ten nasz świat, a poza tym lubimy na przykład pizzę, która pochodzi z Włoch, a nie z Polski. Blue jeans, the cowboys started wearing blue jeans in Texas like 100 years ago. Dżinsy pochodzą od kowbojów z Teksasu. The vaccinations against polio and so forth, they're invented by French doctors. Szczepionki zostały wynalezione przez francuskich lekarzy. So if something comes from another country, another culture, but is good for you, why not embrace it? Zatem jeżeli coś pochodzi z innego kraju, ale jest dla nas dobre, dlaczego mielibyśmy tego nie przyjąć? Like the sun comes from the east, but we also enjoy the sun. Tak jak słońce przychodzi do nas ze wschodu, ale również cieszymy się nim. So this knowledge has come from India, that Polish people can still benefit from it. Zatem mimo iż ta wiedza pochodzi z Indii, Polacy mogą czerpać z niej korzyści. It's more interesting than the newspaper. Jest to dużo ciekawsze niż gazety, Which is just chewing the chewed over and over again. których czytanie jest jak rzucie przerzutego. For example, Na przykład, Krishna describes the soul as being 1/10,000th the tip of a hair in dimension. Krishna opisuje, że dusza jest wielkości 1/10,000 czubka włosa. Have you heard anywhere else the size of the soul, at least in this world? Czy gdziekolwiek indziej słyszeliście, jak duża jest dusza? And Krishna indicates exactly where the soul is situated within this mechanical body. I Krishna podaje informacje na temat tego, gdzie w tym mechanicznym ciele dusza dokładnie znajduje się. That soul is in the region of the heart. Znajduje się ona w okolicy serca. It's hovering, like sometimes you see the birds, they get caught in an air pocket and they're flying, but they can't go anywhere. Unosi się ona w okolicy serca. Czasami możemy zauważyć, jak ptaki lecące złapane są w pewien ciąg powietrza i mimo iż poruszając skrzydłami nie mogą nigdzie polecieć. So the soul is not dependent on the heart, it's transcendental, but it's hovering here. Zatem dusza nie jest zależna od serca, jest ponad nim, natomiast unosi się w jego okolicy. If you change hearts, if your heart stops working and you get a heart, then that soul stays there. Nawet jeśli zmienicie serce, być może potrzebujecie transplantacji serca, to dusza mimo wszystko zostaje. This is knowledge. Na tym polega wiedza. This is the king of education. Jest to królowa wiedzy. And when you identify yourself, you point to your heart. A kiedy przedstawiamy się, wskazujemy na klatkę piersiową. Ja chcę Tobie coś You don't point to powiedzieć. your ear Nie and her wskazujemy tongue. na ucho czy na palca u stopy. It all makes sense. I to wszystko ma sens. And from the soul is emanating consciousness. A z duszy emanuje świadomość. Like the sun is situated in one corner of the universe, but it emanates heat and light all the way to Pluto. Tak jak słońce, które mieści się w jednym miejscu wszechświata, ale emanuje ciepłem i światłem przez cały wszechświat aż do Plutona. Although the sun's in one place, it's present everywhere by heat and by light. Mimo iż słońce znajduje się w jednym miejscu, obecne jest wszędzie za sprawą swojego ciepła i światła. So the soul is here, but it's present throughout the body in the form of consciousness, which emanates like light from Zatem the soul. dusza znajduje się tutaj w okolicy serca,
ale obecna jest w całym ciele za pomocą swojej świadomości. So you feel the fingers. Zatem czujecie swoje palce, jak również palce u stóp. Because the consciousness is going throughout the body. Ponieważ świadomość przenika całe ciało. It's the soul, it's the consciousness that gives life to the body. Ale to dusza, to właśnie ta świadomość daje życie do Now, ciału. when the sun goes down, there's darkness. I kiedy słońce zachodzi, wówczas następuje ciemność. So when the soul leaves the body, there's no more consciousness, there's no much more life. Zatem kiedy dusza opuszcza ciało, nie ma tam już świadomości. The difference between a living body and a dead body is simply the soul is there in the living body, and the dead body, the soul's gone. Różnica pomiędzy żywym a martwym ciałem polega jedynie na tym, że w żywym ciele znajduje się dusza, a w martwym jej już nie ma. You know, we identify with the body. This is my grandfather. I love my grandfather. Utożsamiamy się z tymi ciałami i mówimy, to jest mój dziadek, kocham mojego dziadka. But then, nature's way, in old age, he dies. Ale za zrządzeniem natury, gdy przychodzi starość, umiera on He's gone. i mówimy, nie ma go już. Wait a minute. You identified. You thought he was the body. Ale chwileczkę, przecież mówiłeś, że to jest to ciało. The body is still there, at least for the moment. A ciało wciąż tu jest, przynajmniej na razie. But you're saying he's gone. A mówisz, że go już nie ma. What's gone? Czego nie ma? The soul. Duszy. That's who we are. Oto kim jesteśmy. But we know nothing about who we are. Ale nie wiemy nic na temat tego, kim jesteśmy. What is this? Cóż to jest? It's like if you identify with something you're not, that's crazy. Jeżeli identyfikujemy się z czymś, czym nie jesteśmy, jest to szalone. Like I went to a psychiatric hospital to visit a friend who was injured and in an accident his mind was altered. Któregoś razu odwiedziłem mojego przyjaciela, który ucierpiał na skutek wypadku i odwiedziłem go w takim szpitalu psychiatrycznym. So I went around and people were saying, coming up to me, hello, I'm President Obama of America. Somebody else said he's Julius Caesar. Another a girl said she's Marilyn Monroe. You know, the mind wasn't working. I ja spotykałam tam wiele różnych osób, które przedstawiały się jako prezydent Obama, czy jako Marilyn Monroe, ale te osoby, ich umysł nie pracował właściwie. I mean, it's a little humorous, but it's more sad. Jest to bardzo smutne. So our situation is just as sad. Więc nasza sytuacja jest równie smutna. We're also identifying ourselves with something that we're not. My również identyfikujemy się z czymś, czym tak naprawdę nie We jesteśmy. look in the mirror Spójrzcie w lustro. and we're 16 Mamy 16 lat, and we're beautiful jesteśmy piękni and we're happy. i jesteśmy szczęśliwi. And you reach 65 and you don't want to look in the mirror. You brush your teeth looking down at the sink because the beauty's gone. A kiedy stuka nam 65 lat, nie patrzymy już w lustro, myjemy zęby patrząc w umywalkę. But both states are wrong. We're not the body. Ale We shouldn't be obydwa- overjoyed and we shouldn't be sad. We should be transcendental. Ale obydwa te stany nie są właściwe. Nie powinniśmy ani być zbyt szczęśliwi, ani też smutni z powodu wyglądu tego ciała, ponieważ to nie jesteśmy my tak naprawdę. We should be as eager to understand the science of the soul as we are to watch the evening news. Powinniśmy tak bardzo chcieć poznać, kim jesteśmy, jak bardzo chcemy wieczorem obejrzeć wiadomości. But we've lost that incentive in modern society. Ale utraciliśmy tą chęć we współczesnym społeczeństwie. So this book can help. Zatem ta księga może nam w tym pomóc. These are universal truths. Są to prawdy uniwersalne. Krishna describes how the soul comes into the body at conception. Krishna opisuje, jak dusza pojawia się w ciele w chwili poczęcia. When a husband and wife try to conceive, they're not creating life. Kiedy mąż i żona poczynają dziecko, nie tworzą życia. They're making a little house. Tworzą mały dom. And the soul, by his previous destiny, comes into that secretion, and because of the presence, the body, the embryo grows. A dusza w oparciu o swoje poprzednie działania przyjmuje schronienie w tym łonie. It's not that the child becomes alive at 7 months. He's there from the very beginning. Nie jest to tak, że dziecko ożywa nagle w wieku 7 miesięcy. Jest ono żywe od pierwszej chwili. But the house is not very developed. Dom nie jest jeszcze dobrze rozwinięty. Like I see lots of houses here on the coast. They're not finished, but the family moves in because it's summer.
Podobnie widzę tutaj na Wybrzeżu, że wiele domów jest jeszcze nieskończonych, mimo to ludzie wprowadzają się do nich, bo jest lato. It's hard times. We don't have so much money like we did 10-20 years ago. Są trudne czasy, nie mamy już tyle pieniędzy jak 10-20 lat temu. So when the business was going good, you started a house up here on the coast. Więc kiedy interes kręcił się dobrze, zaczęliście być może budować dom na Wybrzeżu. And the business went down. I interesy nie idą aż tak dobrze już. I być może nie jesteście w stanie skończyć But domu. it's good enough. Ale wystarczy. And you come here for your vacation, and as money comes in, you put in, you paint it, you put the tiles, you put the curtains, like that. I wprowadzamy się do takiego domu i z czasem, wraz z upływem miesięcy, pojawiają się zasłony, malujemy ściany, wszystko powolutku. So when the sperm and the ovum come together, it's a house, and the soul moves in, and because of the soul's presence, embryo grows. Zatem kiedy sperma łączy się z jajeczkiem, powstaje maleńki dom, maleńki zarodek, który staje się miejscem, w którym może rezydować dusza. Dead things don't grow. Martwe rzeczy nie rozwijają się. Only living things grow. Jedynie to, co żywe, rośnie. And when the embryo is mature enough, then there's birth. I kiedy embrion rozwija się wystarczająco, następują narodziny. As long as the soul stays in the body, it grows to be a child. Dopóki znajduje się dusza wewnątrz, rośniemy jako dzieci, Teenager, nastolatkowie, middle age, osoby w wieku średnim and then old age. i jako starcy. And what's next? I co następuje później? Well, people don't like to talk about it. No cóż, nie lubimy o tym mówić. It's called death. Nazywa się to śmiercią. But neither should we be ignorant of it. Ale również nie powinniśmy unikać tego tematu. When I was in Africa recently, I was walking in Namibia, which is near South Africa. There was a group of ostriches. Któregoś razu, kiedy byłem ostatnio w Afryce, przechadzałem się w Namibii, która jest niedaleko południowej Afryki, i widziałem grupę strusi. And a hunter came I przybył myśliwy with a gun. z pistoletem, z bronią. I couldn't stop him. We're vegetarian. We don't believe in violence, but this guy had an AK-47, so I couldn't stop him. Nie byłem w stanie go powstrzymać, mimo że jesteśmy wegetarianami i nie uznajemy przemocy, to ten człowiek miał AK-47, więc nie byłem w stanie go powstrzymać. So he pointed the gun at the main male ostrich. Więc on wycelował broń w głównego strusia. And the ostrich dug a hole in the sand and put his head in the hole as if to ignore or try to think that he wasn't going to be harmed. A cóż zrobił ten struś? Wykopał dziurę i schował w tej dziurze swoją głowę, tak jakby to miało spowodować, że myśliwy nagle zniknie i nic takiego się nie stanie. I was told ostriches do that when they're faced with death. They don't want to accept the fact, so they dig a hole in the sand, they put their head there, and they forget about it. Oh, it's not going to happen. Kiedyś mi o tym powiedziano, że tak działają strusie. Kiedy stają twarzą w twarz ze śmiercią, wówczas w ten sposób się zachowują, myśląc, że w ten sposób nic im się nie stanie. And we're a little bit like that. A my jesteśmy troszkę podobni. Because we never inquire what happens when we die. Gdyż nigdy nie dociekamy, co dzieje się w chwili śmierci. We're kind of afraid of it. Jakbyśmy się jej bali. We're afraid of what we don't know. A boimy się tego, co jest nam obce, But co if jest we have nieznane. knowledge, then we'll understand it. There won't be any fear. Natomiast jeśli mamy wiedzę, nie będzie żadnego strachu. Knowledge is so important. Wiedza jest tak ważna. It's the most valuable thing in life. Jest to najcenniejsza rzecz w życiu. So what happens at death? Zatem co dzieje się w chwili śmierci? There's a beautiful verse. Jest tutaj piękny werset Sanskrit. w sanskrycie. Dehinosmin yata dehe homanam yovanam jara tatate antaras praptir diris tatra numuyanti. It means, Krishna says, as the embodied soul travels in this body from boyhood to youth to old age, similarly the soul enters into another body at the moment of death. W tym pięknym wersecie Kryszna wyjaśnia, że tak jak dusza podróżuje w tym ciele od wieku niemowlęcego przez dziecięcy, przez młodość, aż po starość, podobnie w chwili śmierci dusza opuszcza ciało i przyjmuje kolejne. Death is only a change of body. Śmierć to jedynie zmiana ciała. And that's not such a big thing. I nie jest to nic wielkiego. Because even in this lifetime you're changing body. Ponieważ nawet w tym życiu zmieniamy ciała.
Remember when you were 5? Pamiętacie siebie jako 5-latków? The girls were playing with their dollies, the boys with their trucks. Dziewczynki bawiły się swoimi lalkami, chłopcy swoimi Now you're ciężarówkami. 18, 30, 45, 50. You're the same person, but you have a different body. A teraz być może macie 18, 35, 50 lat, macie inne ciało, ale wciąż jesteście tymi samymi osobami. The body is always changing, but the soul remains the same. Ciało wciąż się zmienia, ale dusza pozostaje niezmienna. The scientists say every 7 years all the cells in the body change. Naukowcy mówią, że co 7 lat wszystkie komórki w ciele ulegają It's not zmianie. religion, that's not philosophy. Nie jest to religia czy filozofia, Life. takie jest życie. All the cells, even the brain cells, change every 7 years. Wszystkie komórki, nawet komórki mózgowe, ulegają całkowitej zmianie co 7 lat. So if you're 21, Zatem jeśli macie 21 you've lat, changed your body 3 times. 3-krotnie już zmieniliście ciało. Think about that. Zastanówcie się nad tym. Something's changing, something's staying the same. Pewne rzeczy zmieniają się, inne pozostają takie same. You didn't die 3 times, you didn't become 3 different people. Nie umieraliście 3 razy, nie staliście się 3 różnymi osobami. It's like you buy 5 cars in your lifetime. To tak jakbyście za życia kupili sobie 5 samochodów. So death, Zatem śmierć it means another change of body. oznacza kolejną zmianę ciała. If you still have desires to enjoy this world, Jeśli wciąż macie pragnienia, aby cieszyć się tym światem, Mother Nature, under the direction of the Supreme Lord, facilitates that desire by giving you another body. wówczas Matka Natura w oparciu o polecenia Najwyższego Pana ułatwia nam to, dając nam kolejne ciało. Our different bodies, our different lives are like chapters of a big book. Nasze różne ciała w różnych życiach są jak rozdziały Wielkiej Księgi. Right now you're on chapter 5, Poland. Teraz być może jesteście w rozdziale 5 And w you Polsce. are very Polish. Jesteście bardzo polscy. I'm very American, someone's very French. Ja jestem bardzo amerykański, a ktoś inny But francuski. the irony of life is that in our next lifetime, you may be American, I may be Polish, that person may be Spanish. Ale ironia życia polega na tym, że w tym życiu być może jest tak, ale w kolejnym to wy możecie być Amerykaninem, a ja Polakiem. This is the bigger picture. To jest szersze spojrzenie na życie. Which life should we be attached to? Do którego życia mamy się tak przywiązać? Actually, we should be attached to our real existence, our spiritual life. Tak naprawdę powinniśmy być przywiązani do naszej prawdziwej egzystencji, do naszego życia duchowego. What is the identity of the soul? He's part and parcel of God. Jaka jest tożsamość duszy? Jest ona cząstką, nieodłączną The cząstką Boga. ultimate reality is that we're all part of God's family. Ostateczną rzeczywistością jest to, że wszyscy jesteśmy cząstkami Boga. Which God? Którego Boga? The Christian God? Chrześcijańskiego, The Hindu God? hinduskiego, The Muslim God? muzułmańskiego? We fight like that. W ten sposób walczymy. But God's not a Hindu, a Muslim, a Christian. He's just the Father. Ale Bóg nie jest ani chrześcijański, ani hinduski, czy muzułmański. Jest po prostu naszym Ojcem. There's only one God, Jest tylko jeden Bóg. but we call him by different names. Ale nazywamy Go różnymi imionami. Like the sun. Tak jak słońce. I say sun, you say swansea. The French say la soleil. Ja mówię sun, wy mówicie słońce, Francuzi mówią la soleil. A Spanish person says, buenos dias, el sol. Hiszpan powie el sol. And in Namibia, kula. A tak powiedzą w Namibii. So 5 suns? No, one. Więc mamy 5 słońc? Nie, jedno. So God is one, but through our different religions we approach Him. Podobnie Bóg jest jeden, ale za pośrednictwem różnych religii w różny sposób się do Niego zbliżamy. We try to go back to Him Staramy się do Niego wrócić, by awakening our love for Him. rozbudzając swoją miłość do Niego. So one should choose that religion or spiritual tradition which one feels most comfortable with. Zatem należy wybrać tą tradycję, tą religię, w której czujemy się najbardziej wygodnie. An authorized religion, not something made up, something hocus pocus. I musi to być religia, która jest autoryzowana, a nie jakiś wymysł. And we should respect all the other religions, which are basically doing the same thing, but the tradition's a little different, the dress, the language. Jednocześnie powinniśmy darzyć szacunkiem wszystkie inne tradycje religijne, ponieważ mają ten sam cel, mimo iż być może różnią się odrobinę kulturą, strojem, językiem. But when religion becomes less and less popular and begins to diminish in human society, that's when you really have a problem. Ale moment, w którym religia staje się coraz mniej popularna i coraz mniej duchowości obecnej jest wśród ludzi, wówczas zaczynają się problemy. Then we become less civilized and it's more difficult to understand these truths. Wówczas stajemy się coraz mniej cywilizowani i trudniej jest zrozumieć takie prawdy. So in India they have a very simple way
of, in the midst of our routine activity in life, to awaken that dormant love for God, which is the visa back home. Zatem w Indiach ludzie mają ten prosty sposób, który stanowi swego rodzaju wizę do świata duchowego. Like how to get free from the cycle of reincarnation, birth, death, birth, death, birth, death. Czyli jak możemy uwolnić się z tego cyklu reinkarnacji, powtarzających się narodzin i śmierci. Become an unalloyed lover of God. Poprzez stanie się ukochanym Boga. Not just some sentiment I believe, I love, but like you love your family, like you love your country, like you love humanity, your heart is pounding. That same intensity of love, that's what's required to go back to the spiritual world. Nie tylko w oparciu o jakiś sentyment, ale powinna to być miłość prawdziwa, miłość tak silna jak miłość do osób, które znamy i kochamy w rodzinie, do kraju. Powinno to być coś, co porusza całym naszym jestestwem. God is a person, you can love him and he can love you in a very intimate way. Bóg jest osobą i podobnie wy, więc możecie mieć związek, miłosny związek z Nim. And love is the highest happiness. A miłość jest najwyższym szczęściem. If you have everything but you don't have someone to love, you can't be happy. Jeżeli macie wszystko, ale brak wam osoby, którą możecie kochać, to nie macie nic. But if you're dirt poor and you have someone to love, you can be happy. Ale jeżeli jesteście zupełnie biedni, ale jest ktoś, kogo możecie kochać, wówczas możecie być szczęśliwi. What to speak if you can love the most lovable person, how happy you'll be. Nie mówiąc już o tym, jak bardzo szczęśliwi możemy być, kochając osobę najbardziej godną naszej miłości, Boga. So how to awaken that love? Zatem jak obudzić tą miłość? Very interesting. Jest to bardzo ciekawe. It's so simple, you might like go, what do you mean? It's so simple. It's like, shouldn't it be complicated? Jest to tak proste, że możecie się aż zastanowić, jak to może być tak proste. Nie powinno być bardziej skomplikowane? Life is already complicated enough. Why should spiritual life also be complicated? Ale życie już jest wystarczająco skomplikowane. Po co komplikować sobie jeszcze życie duchowe? The Lord makes it very easy. Pan naprawdę ułatwia nam to. What is that process? Jaki jest ten proces? You sing God's name. Śpiewanie imion Boga. Whatever name you call God, you sing that name. Those names are absolute. Jakiekolwiek imię jest wam znane, jeżeli będziecie śpiewać te imiona, one są absolutne. God is present in the sound of His name. Bóg obecny jest w dźwięku If swojego you say imienia. Hallelujah, or Hare Krishna, or Allah Akbar, God is present in that sound. Jeżeli powtarzamy Alleluja, Allah Akbar czy Hare Krishna, Bóg obecny jest w dźwięku swojego imienia. That's His kindness. To jest właśnie Jego łaska. If you're thirsty and you chant water, 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 it's not going to work. Jeśli chcecie się napić czegoś, jesteście spragnieni i będziecie powtarzać woda, 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 nie uda się ugasić Because pragnienia. water and the sound are different. Ponieważ substancja woda i nazwa różnią się od But siebie. God is absolute. He's present in the sound of His name. Ale Bóg jest absolutny i obecny jest w dźwięku swojego imienia. And how do you get to love someone? A jak kogoś możemy pokochać? By constantly associating with them. Poprzez ciągłe przebywanie w towarzystwie tej osoby. This young lady is married and she got to love her husband by always being with him for many years. Ta młoda dama jest mężatką i pokochała swojego męża, przebywając z nim przez wiele lat. So love by association, so you can associate with God, at least for now, in the sound of His name. Zatem miłość wymaga towarzystwa wzajemnego, a możemy mieć towarzystwo Boga poprzez kontakt z Jego imieniem. In our tradition we call God Krishna, it means the most attractive. W naszej tradycji używamy imienia Kryszna, które oznacza, że Bóg jest najbardziej And atrakcyjny. we're known as the Hare Krishnas. I jesteśmy znani jako ludzie z Hare Because Kryszna, we're always singing His name. ponieważ wciąż na okrągło śpiewamy Jego You imiona. saw us on the beach. Być może widzieliście nas na Hare plaży. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I've been singing for 45 years, Śpiewam w ten sposób już 45 lat. the same song. Tą samą pieśń. Either I'm crazy, Albo jestem szalony, or there's some spiritual transformation taking place. albo nastąpiła jakaś duchowa transformacja. Because you can't sing a rock and roll song or even Beethoven for more than 1 month. Ponieważ nie da się śpiewać nawet jakiejś piosenki rockowej, czy chociażby Beethovena przez dłużej niż miesiąc. We enjoy singing God's name because He's the source of the highest pleasure. Wielką przyjemność sprawia nam śpiewanie imion Boga, ponieważ jest On źródłem wszelkiej przyjemności. And while you're singing, your heart
heart is becoming purified of lust and anger and greed and jealousy and envy. A gdy powtarzamy Jego imiona, nasze serce oczyszcza się z pożądania, nienawiści i zawiści. And that seed of love of God that's in everyone's heart is getting watered by the chanting, and it's awakening just like a beautiful lotus flower comes to life with the rising of the sun. I wówczas nasienie miłości do Boga, które obecne jest w sercu każdej żywej istoty, jest podlewane przez takie intonowanie Jego imion, dzięki czemu ta miłość może rozkwitnąć jak lotos. So in this age, in which there's so many distractions, this is the easiest and simplest way to awaken our love for God and become free from the cycle of reincarnation. Go back to the spiritual world, where life is eternal, full of knowledge and bliss. Zatem w tym świecie, w tym wieku, w którym obecnie żyjemy, który jest tak pełen skomplikowanych rzeczy, jest to najprostszy i najbardziej skuteczny sposób, aby rozbudzić miłość do Boga, intonując Jego imiona, i w ten sposób możemy przerwać cykl narodzin i śmierci, wrócić do Boga, do Jego wiecznej siedziby. Spiritual knowledge is so easy to understand when explained in an authoritative way. Duchowa wiedza jest bardzo łatwa do zrozumienia, gdy wyjaśniona jest w autorytatywny sposób. So if I've said anything this evening which has sparked your curiosity, Więc jeśli powiedziałem dzisiejszego wieczoru coś, co pobudziło waszą ciekawość, attracted your intelligence, przyciągnęło waszą inteligencję, or touched your heart, bądź dotknęło waszego serca, this is nothing I've made up. to nie jest to w ogóle mój wymysł. I'm just repeating this timeless wisdom of India, which has been available in this book for 5,000 years. Ja powtarzam po prostu tą wiedzę, która dostępna jest w tej księdze w Indiach od ponad 5,000 lat. And I've said nothing contrary to our Christian beliefs, to our Muslim beliefs, to our Jewish. These are all universal truths. Maybe a little deeper knowledge, but there's nothing to argue here. I nie powiedziałem nic sprzecznego wobec tradycji chrześcijańskiej, muzułmańskiej czy jakiejkolwiek innej. Być może podałem trochę więcej informacji, ale nie są one sprzeczne. You can add this book to your library. Możecie dodać tą książkę do swojej biblioteki. It's available there. We have a book tent. I dostępna jest ona w naszym namiocie z książkami. 700 verses of wisdom, like little pearls of wisdom. 700 wersetów wiedzy, niczym perły wiedzy. The original Sanskrit's there. Jest to oryginalny tekst w A sanskrycie. word-for-word translation. Tłumaczenie słowo po słowie. The translation. Tłumaczenie całego tekstu. And the purport for Western people. Oraz objaśnienie dla nas, ludzi z Zachodu. And there's also many beautiful pictures to illustrate some of these concepts. Jest również wiele pięknych ilustracji, które obrazują te kwestie. So just, renounce a few newspapers and a few trinkets. Więc wyrzeczcie się kilku gazet i kilku małych pamiątek, aby zabrać ze sobą coś dużo bardziej wartościowego. Get a Bhagavad-Gītā and read it on the beach. Weźcie ze sobą Bhagavad-Gitę i przeczytajcie ją na plaży. You'll get a good suntan. Opalicie się And you'll become spiritually enlightened. i osiągniecie duchowe oświecenie. And this is our last day here. Jest to nasz ostatni dzień Tomorrow we're going to Ostoni Morski for 2 days. w tym mieście. Jutro jedziemy na 2 dni do Ustronia We're Morskiego right downtown. If you miss us, you can come. i będziemy tam w samym centrum miasta, więc jeśli zatęsknicie, zapraszamy. If you take a Gita or even a smaller book this evening, I'm walking around the festival. You can come and I'd be very happy to sign the book for you. A jeżeli nabędziecie Bhagavad-Gitę czy którąkolwiek z innych książek, ja przechadzając się po festiwalu bardzo chętnie podpiszę ją dla was jako pamiątkę. Write a little dedication as something memorable you can take home from me. Napiszę krótką dedykację, abyście mogli pamiętać to wydarzenie. So I'm in trouble now Mam już kłopoty, because I went 20 minutes over my allotted time. ponieważ 20 minut dłużej mówię niż powinienem. But it's your fault Ale to wasza wina, because you're a very attentive audience. bo jesteście bardzo uważną I publicznością. think of all the lectures I've given this summer and this spring and autumn here in Poland, you're the most attentive audience. Myślę, że pośród wszystkich wykładów, które dałem tej wiosny, tak naprawdę i tego lata, jesteście najbardziej uważną publiką. You were like thirsty people drinking water. Byliście jak spragnieni ludzie pijący wodę. So I'm sorry. I'll say I'm sorry to the organizers, but to yourselves I can only say thank you for being so attentive. Więc mogę przeprosić organizatorów festiwalu, a wam bardzo dziękuję za to, że tak bardzo uważaliście.
And please enjoy the rest of the entertainment this evening. I życzę Wam przyjemnego odbioru kolejnej części programu. And please think about these things we discussed this evening. Zastanówcie się nad tymi rzeczami, które dzisiaj poruszyliśmy. Dziękuję bardzo. Thank you.